Witaj na moim kanale Mangiare Łewki. Jestem Ewa. We Włoszech mieszkam 35 lat. Od 20 lat mam męża Włocha. Lubię gotować. Gotuję codziennie kuchnię włoską. Lubię jeść. Widać to po mnie. Mieszkam w Rzymie, a dzisiaj zapraszam Cię na fajny film. Rozgość się i zaczynamy. Wieczór i noc jest częścią naszego życia, więc ten vlog nagrywam wieczorem. Jest godzina 6:30 wieczorem, a zobaczcie jak ciemno jest. A o tej porze latem co my robimy? Jeszcze leżymy na plaży, bo tutaj słonko świeci długo latem i można się opalać. Buonasera, buonasera. Nie mówię buongiorno, tylko buonasera, dobry wieczór. Ale są osoby, które mnie wieczorem oglądają. Jestem na terenie Borgo di Ostia Antica. Ostia Antica ogólnie to jest częścią Rzymu. O, dzisiaj jestem zagłuszana przez samoloty. Już Wam pokazuję. Zobaczcie jak tu pięknie. No nie zrażajcie się tymi koszami, ale kosze muszą stać, bo kosze są na zewnątrz. Jak przyjeżdżają śmieciarki, to zabierałem te kosze. Wyszłam specjalnie, żeby nagrywać tego vloga dla Was i przejść się tutaj tymi uliczkami, wąskimi uliczkami di Borgo di Ostia Antica. One są bardzo słynne, bo tutaj ciągle nagrywają filmy. Właśnie nagrywali ostatnio film. Włączę Wam, dam Wam do tego vloga wstawkę i zobaczycie jak tutaj się działo i co się działo na terenie tego Borgo di Ostia Antica. Ja z Wami chcę porozmawiać na temat przyjazdu tutaj do Ostii Antycznej i ja Wam powiem kilka argumentów, dlaczego warto tutaj się zakotwiczyć i jeździć i zwiedzać Rzym i inne okolice. To ja już Wam mówię. Otóż jak przyjedziecie do Włoch, dokładnie do Rzymu i wylądujecie na lotnisku albo Fiumicino, to jest blisko nas, bo to jest dosłownie 4 km, albo wylądujecie na lotnisku Ciampino, w zależności jakie lotnisko sobie wybierzecie i jakimi liniami będziecie lecieć. To tutaj w Ostii Antycznej jest dużo takich prywatnych apartamentów, między innymi prywatne apartamenty znajdują się tutaj na terenie di Borgo di Ostia Antica. Tutaj jest jeden apartament, który wkrótce będzie wystawiony na bookingu. I ja jeszcze Wam pokażę tutaj, momento, przejdę się z Wami. To jest bardzo mała uliczka, o zobaczcie. Tu jest jedna uliczka, a tam jest druga. Na tej uliczce mamy też apartamenty prywatne, można sobie wynająć. Ta ulica się nazywa Via della Colonia. Przejdę się tą uliczką. Dosłownie to jest, ta uliczka ma może 50 metrów, 60 metrów. I dochodzi do naszego placu na terenie Borgo di Ostia Antica. Chodzi mi o to, że stąd, z tego miejsca, z Borgo di Ostia Antica, możecie, jak rodzina, możecie dojść do stacji pociągów i dojechać do Rzymu w ciągu 20 minut. A stacja znajduje się od tego miejsca dosłownie 6-7 minut jesteście na stacji pociągów. To jest taka linia, można powiedzieć, metra. O, tak bym powiedziała. Poza tym tutaj też się znajduje hotel i pod hotelem jest przystanek autobusowy, który Was dowiezie tak samo na stację pociągów, bo możecie jechać do Ostii Lido, wysiąść i od razu wsiąść na pociąg, albo możecie tutaj wysiąść przy wejściu do parku archeologicznego i prostodróżką dojść, dosłownie 4 minutki jesteście na stacji. Oczywiście pociągów. Doszłam już do placu Piazza della Rocca, tutaj w Ostii Antycznej
i muszę Wam powiedzieć, że widzę eksponaty filmu, czyli film będzie dalej nagrywany, bo ja w ciągu dnia przechodziłam tędy i telewizja filmowa nagrywała film i te stoliki tutaj stały. Skoro te stoliki tutaj stoją, czyli jutro jeszcze przyjadą, będą nagrywać. O, zobaczcie. A scenę nagrywali przy wejściu do do plebanii. Tam są drzwi. Tam u góry to jest taka duża sala, że podczas świąt Bożego Narodzenia robią tam, jak to się nazywa, no takie występy świąteczne, śpiewy, koncert. Zobaczcie, na tej murze przykleili, że tu jest bar, cafeteria La Piazzetta, a tak naprawdę to tutaj nie ma. Innym argumentem, który mówi za to, że możecie tutaj przyjechać, jest cisza. Cisza, bo jeżeli wynajmiecie tutaj jakiś apartament na terenie Borgo di Ostientica, to jest takie silencio, już nie mówiąc, że zobaczcie, z tyłu za mną jest ten cudowny zamek. Czasami jest wieczorem otwarte tam w wyjątkowych sytuacjach, ale nawet wyjść tak i pospacerować i popatrzeć się, pocieszyć się tym zamkiem. No to jest zamek z XV wieku, z Juliusza II. Ja Wam go nagrywałam czasami i na któryś tam vlogach dałam. Poza tym jest tak bajecznie. Jeżeli żyjecie w dużych miastach, szum, hałas, to ja Wam mówię, że tu jest idealnie. Oczywiście przy głównej ulicy, która tutaj zaraz się znajduje, w godzinach szczytowych jest dużo samochodów, bo ludzie wracają z pracy do domu i tutaj ta Viale dei Romagnoli, tak się nazywa główna ulica, która prowadzi przez środek naszego miasteczka, dzielnicy Rzymu, inaczej można powiedzieć. No to wiadomo, że jest trochę ruch, ale dużo apartamentów jest w środku dzielnicy, w tych uliczkach i wtedy mogę Wam powiedzieć, że tam to w ogóle nie słychać żadnego szumu. Ja mieszkam tutaj w głębi tej dzielnicy i ja mam spokój, taki silencio, słyszę rano jak ptaszki śpiewają, w ciągu dnia jak ptaszki śpiewają i w ogóle. Następna rzecz, która mówi za tym, żebyście tu przyjechali, to jest piękno i szybko i tanio można zjeść. Nie musicie szukać jakichś drogich, ekskluzywnych restauracji, bo u nas są restauracje o sławie światowej, bo wiadomo, że tutaj przyjeżdżają i nagrywają filmy z całego świata. A też Wam powiem, że są restauracje, gdzie przyjmowali gości też z całego świata, słynnych aktorów i tak dalej. Między innymi tutaj na tej ulicy, co ja teraz idę, to ulica się nazywa Via del Forno. To jest równoległa do ulicy Via della Colonia. I muszę Wam powiedzieć o jakiś samochód, wiecie, czy motorynek? A motorynek. Wiecie, tu motorynkiem może przyjeżdżać, ale tak ogólnie to nie wolno wjeżdżać żadnym pojazdom. Mogę z ręką na sercu polecić Wam tą restaurację, bo często tutaj przychodzę zjeść pyszną rybkę albo makaron domowy. I tutaj naprawdę, jak się wejdzie do restauracji, to na pierwszy rzut oka piękno restauracji nam się rzuca. Jest tak pięknie, że szok. Tylko że teraz
jest taka sprawa, że samoloty latają, bo po prostu mają takie wiatry, ale nie jest tak, że codziennie latają po naszym niebie, bo to w zależności jakie są wiatry. I teraz, no oczywiście teraz w ciągu wieczorem to są stoliki nienakryte, bo po prostu ludzie jedzą w środku, ale ogólnie rzecz biorąc jest bardzo pysznie. Polecam i restauracja się nazywa, właściwie to jest trattoria. Trattoria po włosku znaczy knajpa, ale taka gospoda można tak powiedzieć. Ariana al Borghetto. Naprawdę jest cudowna i jeżeli właściciel powie, że mogę nagrać, to Wam nagram, a później znajdują się też inne restauracje, które są na placu i też pysznie się je. Ciekawe, czy jest właścicielka. Zaraz się zapytam i Wam pokażę. Tak, rozmawiałam z właścicielką, powiedziała, że mogę sobie nagrać ten lokal, pokażę Wam, jak jest cudowny, jaka jest piękna atmosfera w tym lokalu, jaki jest piękny nastrój, taki typowo włoski, także zapraszam Was tutaj do Ostii Antycznej, do tego lokalu. Ja go Wam nagram i zobaczycie, jak tu jest pięknie. Oczywiście menu, no to jak przyjdziecie, to sobie wybierzecie, bo zawsze każdego dnia jest coś pysznego. A latem tu się je przy tych stolikach, co zaraz Wam jeszcze raz pokażę. A teraz jesteśmy już w środku i teraz pokażę Wam. Tutaj na tej ścianie są fotografie osób, które odwiedziły ten lokal. Słynni ludzie z całego świata. Lokal jest przecudowny, w budynku z XV wieku. Zobaczcie, jaki sufit cudowny. Mi się tutaj bardzo dobrze. Często przychodzę z moją rodziną jeść obiad lub kolację. Jest atmosfera bardzo miła. W tym lokalu możemy się zrelaksować i czuć się jak u siebie w domu. A jedzenie jest przepyszne. Zapraszam do tego lokalu. A teraz zobacz, jaki piękny. Jak zauważyliście, piękny jest lokal, bardzo dobrze się je w tym lokalu. Ja przyszłam wcześniej, czyli przed 7 wieczorem, więc nikogo o tej porze nie ma. Jeżeli chodzi o kolację, to Włosi przychodzą na kolację po 20 do lokalu. Nigdy nie przychodzą o godzinie 19, jak jest lokal otwierany dla ludzi. Tylko turyści w Rzymie. Jak pracowałam w restauracji, to turyści przychodzili o 19. Już o 19 stali przed lokalem, zanim jeszcze otworzyliśmy, to my jak przychodziliśmy, to już oni stali przed lokalem. Natomiast o tej porze to dużo ludzi wraca z pracy do domu, bo biura są dłużej otwarte we Włoszech niż w Polsce. No, teraz jest godzina 19 i zobaczcie, pełno samochodów jest na tej głównej ulicy Viale dei Romagnoli.
Autobus jakiś jedzie do depozyto, czyli na zajezdnię. No i pełno samochodów. Wiadomo, że ludzie wracają do domów. Zanim się uszykują do restauracji, to trochę minie czasu. Także tak jak Wam mówię, fajnie, że nikogo nie było. Mogłam sobie fajnie nagrać lokal. Zobaczcie, jak tu jest pięknie, cudownie, naprawdę jest cudownie. Następnym argumentem, który nam mówi, żebyśmy tu zamieszkali w Ostii Antycznej, wynajęli sobie jakiś apartament i zwiedzali okolice, to to, że tutaj mamy pod nosem duży sklep spożywczy, supermarket i możemy się zaopatrzyć w podstawowe produkty żywnościowe i ten supermarket, który się nazywa Todis, nie jest taki drogi w stosunku do innych supermarketów, bo we Włoszech mamy supermarkety takie jak Conad, Carrefour, później jest FEPiu, Panorama, też jest na północy Włoch jakieś inne są marki tych supermarketów, a to jest jeden z takich supermarketów, które nie są takie właśnie drogie. Także polecam robić tutaj zakupy, kupować sobie podstawowe produkty, które Wam są potrzebne do jedzenia. Ja jak już jestem tutaj przed tym sklepem, a zrobiłam Wam tego vloga wieczornego, to idę kupić do supermarketu mąkę i będę dzisiaj robić cantucci. Cantucci będę robić bez niczego i jeżeli dostanę skórkę kandyzowaną pomarańczową, a powinnam dostać, to zrobię też z skórką kandyzowaną pomarańczową. Na moim kanale są cantucci z migdałami i z czekoladą. Jeżeli ktoś by chciał zrobić takie cantucci, to może sobie zamiast czekolady dodać 200 gram tych właśnie owoców kandyzowanych i tak samo wyjdą pyszne. No to tyle, ja idę robić zakupy i widzimy się w dalszej części tego vloga. Zostań do końca, bo tu się będzie dużo działo. Ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ten sklep jest otwarty do 20:30, od 8:30 do 20:30. Są na terenie Rzymu inne sklepy, supermarkety, które są otwarte przez 24 na 24 godziny. Są niektóre, które otwierają wcześniej o godzinie 5 i są otwarte do godziny 23. Nasz sklep jest otwarty tylko do godziny 20:30. A przepraszam bardzo, jest otwarty od godziny 8 rano. Od 8 rano. Ja już doszłam do sklepu, więc wchodzę i arrivederci. Widzimy się później. Tak, kupiłam to, co trzeba. 2 kg mąki kupiłam, powiem Wam, i dostałam właśnie owoce kandyzowane. Gdzie ja je mam? O, tutaj właśnie. O to najbardziej mi chodziło, bo ja je wrzucę do moich cantucci. Tu jest właśnie skórka pomarańczowa kandyzowana. Super, bardzo się cieszę i dzisiaj robię cantucci. A mąki kupiłam taką jedną 00, a drugą kupiłam taką typowo włoską mąkę. Nie wiem, czy w Polsce można dostać. Farina tipo Manitoba. No to jest z takiego odpowiedniego zboża robiona. No i jajka. I tak jak Wam wcześniej mówiłam, tutaj mamy inne restauracje na tym placu. To jest przede mną plac Umberto Primo, tak się nazywa, Piazza di Umberto Primo. Ciao. Pozdrawiam koleżankę. Tam mamy dwie kawiarenki, gdzie możemy wypić pyszną kawę i możemy też zjeść lody. Tutaj mamy pocztę. Poczta jest otwarta do godziny 19. Możemy sobie wysłać jakąś kartkę do Polski. No i oczywiście dzisiaj latają samoloty, znaczy się wieczorem, z częstotliwością co 3 minuty, ale to nie jest tak, że codziennie latają i nam zakłócają ciszę. Od czasu do czasu, zależy jakie mają wiatry. Dobra, to widzimy się w dalszej części tego vloga. I oto moje słynne ciasteczka upieczone ze skórką kandyzowaną pomarańczową. Jak zrobiłam te ciasteczka, to
zapraszam do obejrzenia live'u. Zostawię link pod tym filmem. Ja robiłam live i pokazywałam, jak robię ciasteczka z tą skórką pomarańczową i ciasteczka z czekoladą. Wyszły bardzo pyszne. To jest bardzo prosto zrobić te najsłynniejsze ciasteczka włoskie. Takie ciasteczka są przepyszne. Możemy je jeść cały rok. I takie ciasteczka ja właśnie polecam. Jak je jemy, to zobacz, moczymy w jakimś likieru i pojadamy. Są naprawdę pyszne. I to są moje cantucci. Na drugi dzień zobaczcie, ile zjedliśmy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Teraz Christmas. na tym vlogu chcę Wam powiedzieć, że takie cantucci możemy zapakować jako prezent. Ja Wam pokażę, jak ja mogę zapakować i dać w prezencie. W międzyczasie sobie popijam w moim kubku cudownym wodę z miodem, którą sobie zrobiłam. Polecam pić wodę z miodem. Letnia woda przygotowana z miodem jest na zdrowie, rozgrzewa nas i dodaje nam energii. W ogóle miód ma bardzo dużo właściwości odżywczych. Dobra, to ja teraz Wam pokażę, jak ja pakuję moje prezenciki z ciasteczkami. Tutaj sobie przygotowałam różne wstążeczki, niewstążeczki i też takie nalepki, żeby wiedzieć, dla kogo robię taki mały prezencik. Ja tutaj mam takie woreczki, które używa się do mrożenia warzyw i innych rzeczy, bo akurat mam takie pod ręką, ale możemy kupić w sklepie takie woreczki telefonowe, przezroczyste i do nich możemy włożyć nasze ciasteczka. I na przykład pokażę Wam, biorę troszkę ciasteczek tych cantucci z czekoladą, bo to są włoskie ciasteczka, jak powiedziałam. Trochę wrzucam sobie na przykład ciasteczka pomarańczowe, jeżeli mam jakieś inne, to inne. Wrzucamy sobie tutaj, no, jak dajemy w prezencie w rodzinie, to sobie musimy wyliczyć, ile ciasteczek na każde opakowanie, żeby nam starczyło, żeby było porówno. I do takich ciasteczek też możemy wrzucić jakieś czekoladki. Ja ostatnio kupiłam takie czekoladki, to są czekoladki w formie Biedronki. Jak wiemy, Biedronka przynosi szczęście, więc każdemu życzymy wszystkiego najlepszego i dużo szczęścia i na przykład wrzucamy sobie jedną biedroneczkę na szczęście. No i co teraz? I teraz ja na przykład naklejam na to naklejkę dla kogo i od kogo. Na przykład to jest taka akurat naklejka włoska, ale w Waszym kraju, gdzie mieszkacie, czy w Niemczech, czy w Polsce, czy w Ameryce, będzie pisać taka naklejka po Waszym języku i będzie pisać od kogo dla kogo. No to tu jest Babbo Natale per da. Babbo Natale po włosku to jest Mikołaj, per to jest dla kogo i da to znaczy od kogo. No i sobie przyklejamy na nasze opakowanie, podpisujemy i teraz zawiązujemy i możemy zawiązać tak, że przewiązujemy jakąś wstążeczką czerwoną, żeby było też świątecznie. Na szczęście to ja utnę kawałek tej wstążeczki, przewiążę i tak zrobię. Możemy dawać inne wstążeczki, ja Wam pokażę jakie inne. No i możemy zrobić ładną kokardeczkę, kochani. I co? I żeby było jeszcze słodziej, to możemy kupić takie cukiereczki w formie bombki, żeby był akcent świąteczny. Przyczepiamy bombeczkę, na przykład, już Wam pokazuję, ok, o, zobaczcie. Oczywiście ja mam taki woreczek teraz prowizoryczny dla Was, ale jak będę robić prezenty, to kupię te celafonowe, bo akurat mi przyszło do głowy, żeby Wam nagrać takie coś. I zobaczcie, jak to się fajnie prezentuje, bardzo ładnie, o i tak się prezentują moje
Także polecam taki pomysł na prezent. Oczywiście jak mamy więcej ciasteczek, to te ciasteczka wkładamy do pudełka i trzymamy w pudełku. Takim jakie mamy w domu. Tu jeszcze zostały. Ja oczywiście te ciasteczka przełożę do pudełka. Pudełko sobie już przygotowałam. Tutaj mam pudełko plastikowe i ja włożyłam sobie taką serwetkę i I teraz wsypię sobie moje ciasteczka tutaj. Zobaczcie, o, nie wiem, czy mi wszystkie wejdą, ale to nic nie szkodzi. Jak nie wejdą, to nie wejdą. To będę brała drugie pudełeczko. Chyba zobaczę, ile tu wejdzie. Momentu, zobaczymy, z tego talerza też przesypię. O, dużo tych ciasteczek napiekłam wczoraj. Zresztą macie te takie małe wstawki w tym vlogu, bo ja oczywiście robiłam live'a na moim kanale i nie byłam w stanie wszystko naraz robić, nagrywać i robić live'a, więc skupiałam się na pieczeniu i na tym pokazywaniu dla widzów na żywo. W sumie jestem bardzo zadowolona, bo na żywo miałam 3500 widzów, bardzo dużo ludzi przychodzi do mnie na moje live'y. Jednego razu jak piekłam naleśniki, miałam 7500 widzów, więc jestem zadowolona, że tak dużo ludzi chce zobaczyć, jak się gotuje na żywo. I dobra, teraz takie pudełeczko zamykamy, o, przyciskamy, co tu się dzieje, o, przyciskamy, no i możemy sobie też nakleić naklejkę. I podpisałam, kiedy je piekłam 13 listopada 2024 roku. Wy ten vlog zobaczycie w inny dzień, nie od razu po upieczeniu. Od razu po upieczeniu ukazał się vlog z innymi właśnie tematami. Ale też tematy świąteczne. No i zobaczcie, takie ciasteczka jemy do kawusi, maczamy w kawie z mlekiem, albo na przykład jak tu Włosi robią, maczają w takim likierze, który się nazywa Vinsanto del Nonno i po prostu tak sobie pojadają. Ale można w innym likierze też maczać. Bierzemy mały kieliszeczek, wlewamy trochę likieru i moczymy. Możemy też w likierze cytrynowym. I przepis na te ciasteczka dam Wam w opisie tego vloga, także kto będzie chciał, to będzie sobie mógł zrobić, ale dokładnie jak robiłam, no to też zostawię Wam link na kanale, link z mojego kanału, jak robiłam na żywo. No to tyle. Kupiłam jeszcze dzisiaj dużo owoców, także zobaczcie, cały talerz owoców. No i kupiłam też dodatkowo cukier, mąkę, bo będę robić jeszcze te ciasteczka z orzechami, może z pistacją, zobaczymy. W każdym bądź razie chcę je upiec dużo, bo one są tak pyszne, że normalnie ślinkarz mi leci, jak patrzę na nie. Idziemy wybrać herbatkę i zobaczymy, jaki przepis dzisiaj będę robić. Tutaj mam numer 16, herbatka numer 2. Ja tutaj, o, to muszę rozwiązać jakoś, kochani. O, okej, cukiereczek jest. Ja tutaj mam wszystko przygotowane na tym stole. O, zobaczcie, jak elegancko. Dobra, idziemy patrzeć na herbatkę. Herbatka numer 2, a później na przepis, bo muszę ją zaparzyć. Ja tu mam herbatki i ja mam dzisiaj herbatkę, czyli inaczej nie herbatkę, tylko taką można powiedzieć Tisana, to jest napar na trawienie. I bardzo dobrze bierzemy jedną ze środka i idę już po wodę i zalewamy. Woda już mi się zagotowała. Ojejku, muszę wyciągnąć jedną. Włożymy tu do imbryczka. Wbijemy sobie. O, wpadło mi. A, to nic. Niech tak będzie. Zaraz wyciągnę łyżeczką ten papierek, żeby on mi się też nie zaparzał. Gdzie ten papierek jest? Ok. O, zobaczcie, już go wyciągnęłam i teraz przykryję i zaglądamy na przepis, a w międzyczasie mi się będzie parzyć ta moja Tisana, czyli napar z różnych ziół.
Ale zanim Wam przeczytam tutaj z mojego zeszytu, jaki przepis pod 16 jest, to ja sobie na chwilę usiądę, ok. I dla Was mam myśli optymistyczne, bo postanowiłam Wam czytać te myśli optymistyczne, bo trzeba patrzeć optymistycznie na świat, wtedy się dobrze czujemy. No więc ja chcę, żeby moi widzowie się dobrze czuli na moich vlogach i będę Wam czytać. I teraz tak, jeżeli było już przeczytane, no to będę czytać następne zdanie. Otwieram gdzieś tam, na jakiejś tam stronie, nie wiem gdzie, ok. I czytamy. Pierwsze zdanie. Nagroda za wszelkie cnoty znajduje się w nas samych. O, Sneka starszy. Sneka starszy. Nie znam tej osoby, ale nie muszę znać wszystkich tych, co piszą takie myśli optymistyczne, ale słuchajcie, no to jest niesamowite zdanie, jakie ono ma moc. A jestem w rozdziale, jaki to jest rozdział? Słońce jest w każdym człowieku. Widzicie ten napis? No tak. I nagroda za wszystkie cnoty znajduje się w nas samych. O, to jest najpiękniejsze zdanie, jakie kiedykolwiek przeczytałam w moim życiu. Teraz, kochani, ja tutaj sobie zapiszę datę, tylko muszę telefon przełożyć do drugiej ręki, bo jestem praworęczna, a nie leworęczna. 16/11. Jest zapisane, jest. Odhaczymy, żebym drugi raz Wam tego nie czytała. Idziemy szukać 16. Jest 16. Zobaczcie, krem ze śmietany i mascarpone. To jest bardzo pyszny krem i hit na moim kanale. Także ja Wam to pokażę, plus oprócz tego mam ciasteczka kokosanki. Także 2 przepisy dzisiaj się ukażą na tym vlogu. Zobaczcie, jak fajnie mi się parzy ta moja tisana. Już jestem po obiedzie, więc muszę Wam powiedzieć, że z miłą chęcią ją wypiję. Teraz Wam pokazuję, co jest na stole. Jest statyw, miód i teraz zabieramy się do picia mojej wspaniałej tisany, czyli naparu ziół. A ja Wam mówię na zdrowie i piję tą pyszną tisanę, czyli napar. Ale mówię Wam, wspaniały napar w takim oto kubeczku, który jest rewelacyjny. Trzeba mieć w życiu jaja, żeby iść przez to życie. I trzeba być mocnym. Ja pamiętam, jak kiedyś ktoś mi napisał w pamiętniku, jak byłam w 2. czy 3. klasie szkoły podstawowej, że idź przez życie śmiało i miej byczą minę, łap życie za rogi i duś jak cytrynę. No i takie życie jest, kochani. Trzeba iść do przodu z tym życiem. Na zdrowie. Pijcie herbatki z miodem. Dobra, oglądamy dalej i piszcie komentarze. Ciao a tutti, witajcie mangiare łebki. Wczoraj przygotowałam biszkopt, puściłam na mojej stronie dla osób, które pierwszy raz pieką. Bardzo prosty przepis na biszkopt z 5 jajek. A dzisiaj przygotuję do tego biszkoptu bardzo prosty i szybki krem z serkiem mascarpone i z bitą śmietaną. No i oczywiście chciałam Wam powiedzieć kilka takich ważnych rzeczy, że przede wszystkim przed ubijaniem śmietany musi być bardzo dobrze słodzona, minimum 6 godzin w lodówce i jednocześnie też musi być w lodówce serek mascarpone. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o serek mascarpone, bo czasami go używamy też do tiramisu i nam nie wychodzi krem. Serek mascarpone, jak zwrócicie uwagę z tyłu, na serku jest napisana zawartość tłuszczu. Jeżeli jest mała zawartość tłuszczu, to wtedy ten krem jest taki lejący, dlatego zawsze patrzmy, jakie serki kupujemy. Ja na przykład dzisiaj kupiłam, znaczy nie dzisiaj, wczoraj kupiłam serek mascarpone o mniejszej zawartości tłuszczu. Ma 44%. Niektóre mają 75%, więc te są lepsze. W związku z tym, żeby nasz krem wyszedł gęsty, to ja do cukru pudru dosypię śmietan fix,
który spowoduje, że ten krem będzie taki bardziej twardszy, taki gęstszy. I przełożę mojego torcika na Dzień Kobiet. No i cóż, zabieram się do przygotowania. I tak do tego kremu będzie nam potrzebne 250 g śmietany schłodzonej. Ja użyję 30%, można też użyć 36%. Później 5 łyżek cukru pudru, 250 g serka mascarpone, aromat waniliowy. No i śmietana fix, to już pokażę, jak to zrobić. Teraz zabieram się do przygotowania. Kochani, śmietana fix, połączę ten właśnie utwardzacz z cukrem pudrem. Dobra. Teraz miseczka, wlejemy naszą słodzoną śmietanę i ubijemy. No a teraz podczas ubijania dodajemy troszeczkę, tak dwie kropelki aromatu waniliowego. No i dalej będę kręcić. Zobaczcie, tak jest właśnie ubita śmietana. Nie możemy za długo kręcić, bo nam się później zrobi masełko. Także trzeba... Ja kręciłam najpierw na początku na średnich obrotach, a później troszkę zwiększyłam. I tak 2-3 minutki maksymalnie. I w tej chwili dołożę mój serek mascarpone. Ok, wrzucę cały ten serek. Muszę łyżkę ściągnąć wszystko. No i teraz też będę ukręcać tą moją śmietaną ubitą. I tak jak kręcimy, dodaję teraz, już zobaczcie, tak wygląda ta masa. Teraz możemy wsypać nasz cukier zmieszany z śmietaną fix. O, i tak dalej kręcimy. Kochani, tak wygląda ten krem. O, taki jest gęsty. Ja go zaraz spróbuję. Bardzo pyszny. Idealny na tego torcika dzisiejszego z okazji Dnia Kobiet. No i cóż, myślę, że się przydał Wam ten mój przepis, że go wykorzystacie. Zapraszam do mojego kanału Mangiare Uewki. Róbcie subskrypcję, a będziecie na bieżąco z moimi nowościami. Proszę, per favore, no mi spegnere. Mio marito, mój mąż chciał mnie już włączyć, ale jeszcze nie skończyłam mówić. I zapraszam Was do subskrypcji i zapraszam Was też do oglądania filmików. I cóż mogę powiedzieć? Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet, dużo szczęścia i do zobaczenia. A teraz zapraszam na kokosanki. Bardzo łatwo je można zrobić. Trzeba mieć 2 jajka, 200 g cukru i 200 g wiórków kokosowych. Piekarnik nastawiamy na temperaturę 180 stopni, funkcja góra-dół. I takie ciasteczka będziemy piec przez 10 minut. Do jajek dodajemy szczyptę soli, lekko rozkucimy czy paczką, a teraz wsypiemy nasze pozostałe składniki, czyli wiórki kokosowe i cukier. To wszystko zamieszam łyżką, a później będziemy robić małe kuleczki. Należy jeszcze je dobrze tak wymieszać, żeby się jajka połączyły dobrze z pozostałymi składnikami, czyli z cukrem i wiórkami kokosowymi. Naprawdę polecam, róbcie takie ciasteczka. Te ciasteczka możecie robić cały rok, robi się je bardzo szybko, dosłownie w 5 minut, a piecze się tylko 10 minut. Oczywiście każdy piekarnik inaczej piecze. Zapraszam Was też na inne przepisy świąteczne. Wejdź na playlistę. Na playliście zobaczysz pozostałe przepisy na święta Bożego Narodzenia oraz na inne święta. Zobacz, formuję taką kuleczkę. O, i taki robię mały dzióbeczek.
ale możesz uformować te ciasteczka tak, jak Ci się podobają, takiej małej wielkości orzecha, o tak powiem. No i tak układamy sobie na naszej blaszce, wkładamy do piekarnika na środkową półkę, funkcja góra-dół, piekarnik 180 stopni i pieczemy przez 10 minut. Jest mi bardzo miło, że dobrnęłeś do tego momentu i oglądasz te moje przepisy. Jeżeli Ci się podobają, to zostaw łapkę w górę i jakiś komentarz. I tak wyglądają gotowe kokosanki. Smacznego! Dziękuję bardzo, że byłeś do końca tego vloga. Dziękuję za każdą subskrypcję, za każdego lajka. Ojku, muszę patrzeć pod nogi, bo tutaj są te korzenie drzew. I widzimy się na następnym vlogu.